Witam w kolejnym odcinku podcastu historycznego. Z sentymentem wspominam z młodości serial telewizyjny Znak Orła i przygody Gniewka, syna rybaka, którego historia rozpoczyna się w 1308 roku na Pomorzu Gdańskim. Dziś chciałbym przybliżyć Wam tamte wydarzenia historyczne. Przenieśmy się do początku XIV wieku, aby szczegółowo przyjrzeć się oblężeniu Gdańska w 1308 roku przez siły brandenburskie oraz późniejszemu podstępnemu i krwawemu przejęciu miasta przez zakon krzyżacki. Cofnijmy się w czasie i poznajmy genezę wydarzeń, które są tematem dzisiejszego filmu. W połowie XIII wieku monarchia brandenburska rozpoczęła intensywną ekspansję terytorialną kosztem Pomorza Zachodniego. Zdobywszy ziemię wokół Noteci, w tym grody takie jak Czarnków, Wieleń i Ujście. Brandenburczycy skierowali swoje zainteresowanie na Pomorze Gdańskie, którego opanowanie zapewniało strategiczny dostęp do Morza Bałtyckiego. Pierwszą próbę realizacji tych planów podjęli w 1269 roku, gdy zdobyli Gdańsk w wyniku hołdu lennego Mściwoja II, jednego z książąt pomorskich walczącego o kontrolę nad miastem. 2 lata później Mściwoj zmienił sojusze. Miasto zostało odbite przez niego i jego sprzymierzeńca Bolesława Pobożnego. Po śmierci Mściwoja II w 1294 roku, zgodnie z układem w Kępnie z 1282 roku, Pomorze Gdańskie przeszło pod panowanie Przemysła II, a następnie Wacława III. W 1306 roku po śmierci Wacława III Władysław Łokietek przejął kontrolę nad Małopolską i Pomorzem Gdańskim, powstrzymując Brandenburczyków przed zajęciem tych ziem. Brandenburczycy nie zrezygnowali jednak ze swoich roszczeń, co prowadziło do narastających napięć w regionie. Historia jednego sporu sądowego miała odegrać istotną rolę w przyszłych wydarzeniach. Pod koniec 1306 roku przy wsparciu biskupa kamieńskiego Henryka von Wacholca Brandenburczycy zagrozili ziemi słupskiej należącej do rodu Święców. Piotr Święca z Nowego, broniąc tych terenów w imieniu Łokietka, przejął dochody z biskupstwa włocławskiego, co doprowadziło do konfliktu z biskupem Gerwardem. Piotr przegrał proces i został zmuszony do zapłaty odszkodowania. Na sądzie w Gdańsku ustalono, że Łokietek zwróci Piotrowi straty, ale gdy przyszło do spłaty, książę okazał się niewypłacalny. Czując się zdradzeni, Święcowie przeszli na stronę Brandenburczyków, co osłabiło pozycję Łokietka na Pomorzu. Niewypłacalność Łokietka będzie drogo kosztować Polskę, o czym przekonamy się w dalszej części tej historii. Z nowymi sojusznikami Brandenburczycy przygotowali wyprawę na Pomorze Gdańskie. W 1308 roku margrabiowie brandenburscy Otto IV ze Strzałą i Waldemar Wielki rozpoczęli ofensywę, zdobywając m.in. Tczew. Gdańsk, broniony przez niewielką załogę pod dowództwem sędziego Boguszy z Łęszczyc, stanął w obliczu poważnego zagrożenia. Brandenburczycy bez większego oporu zajęli miasto, wpuszczeni przez niemieckich mieszczan. Nie zdołali jednak przejąć grodu. Sędzia Bogusza i rycerz Nawir przedostali się z oblężonej twierdzy, by sprowadzić pomoc od Władysława Łokietka. Choć nie ma pewności, czy wysłano tylko posłańców do księcia, a Bogusza został w Gdańsku. W tym samym czasie w Krakowie narastało napięcie wśród niemieckich mieszczan, podsycane przez wójta Alberta i biskupa Jana Muskatę. Choć do otwartego buntu przeciwko Łokietkowi miało dojść dopiero za kilka lat, już wtedy wyczuwało się atmosferę niezadowolenia i nadchodzących niepokojów. Władysław Łokietek musiał wybierać: Gdańsk czy Kraków. Wybrał Kraków.
Za radą Wilhelma, przeora gdańskiego klasztoru dominikanów, książę polecił Boguszy zwrócić się o pomoc do mistrza prowincji pruskiej zakonu krzyżackiego, Henryka von Blitzkau. Krzyżacy przybyli do Gdańska na przełomie września i października 1308 roku. Ich obecność skłoniła Brandenburczyków do odstąpienia od oblężenia, jednak napięcie między polską załogą a krzyżakami narastało. W listopadzie 1308 roku krzyżacy dokonali brutalnej masakry, znanej jako Rzeź Gdańska. Walki trwały kilka dni, a kulminacją wydarzeń była rzeź gdańska, do której doszło 13 listopada 1308 roku. Źródła podają różne dane dotyczące liczby ofiar. Przed sądami papieskimi strona polska mówiła o 10 000 wymordowanych. Ofiarami krzyżaków padli zarówno mieszczanie, jak i część rycerstwa, a także przedstawiciele władz miasta, w tym burmistrz i rajcowie. Dokładny przebieg wydarzeń pozostaje niejasny. Wiadomo jednak, że krzyżacy podpalili miasto, w wyniku czego część Gdańska została doszczętnie zniszczona przez pożary. Według zeznań świadków z procesów polsko-krzyżackich z lat 1320 i 1339 zginęło wówczas około 60 rycerzy, w tym 16 znacznych, oraz wielu mieszczan. Dokładna liczba ofiar nie jest znana, rozchodzące się po Europie wieści często wyolbrzymiały skalę masakry. Krzyżacy nie zamierzali oddać Gdańska ani Pomorza Gdańskiego Polsce. Wprawdzie wystawili dokument zobowiązujący do zwrotu grodu po uiszczeniu przez Władysława Łokietka kosztów interwencji, jednak mając świadomość jego niewypłacalności, dążyli do aneksji tych ziem. Już wcześniej Łokietek miał trudności z regulowaniem zobowiązań, co krzyżacy mogli cynicznie wykorzystać jako pretekst do przejęcia Gdańska. Po przejęciu miasta krzyżacy rozpoczęli ekspansję na całe Pomorze Gdańskie. Aby jednak nadać swoim rządom pozory legalności, krzyżacy podjęli negocjacje z Brandenburczykami. Brandenburski margrabia Waldemar, świadomy, że nie zdoła odzyskać tych ziem, bez zbrojnego konfliktu zdecydował się sprzedać swoje prawa do Pomorza za 10 000 grzywien srebra. Akt tej transakcji wystawiono 13 września 1309 roku, co formalnie przyczyniło się do przejęcia Pomorza przez zakon. Dla Polski utrata Pomorza Gdańskiego oznaczała odcięcie od Morza Bałtyckiego na ponad 100 lat. Wydarzenia te stały się zarzewiem wieloletnich konfliktów polsko-krzyżackich, które miały wpływ na politykę i historię regionu przez kolejne stulecia. Po wojnie 13-letniej Gdańsk wrócił do Polski na mocy pokoju toruńskiego w 1466 roku. W ramach Królestwa Polskiego zachował szeroką autonomię jako miasto królewskie, stając się jednym z najbogatszych ośrodków Rzeczypospolitej aż do końca XVIII wieku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków naszego podcastu historycznego, w których będziemy kontynuować odkrywanie fascynujących wydarzeń z przeszłości. Do usłyszenia.